All right, so I came into hairdressing because 16 years ago I started with L'Oréal. I was a banker, then I was a writer, and then I was an entrepreneur, and I moved to France and I went into business school and I got hired out into L'Oréal, and I worked for them for 16 years in one single division, which is the hairdresser division. So I worked for them in 5 different countries, in 9 different missions. So I came to know hairdressing and the brands around the world in the 16 years. So that's the genesis, and that's where I am, that's why I stay with them. At the end of the day, I may not be working in the hairdressing industry anymore because I left L'Oréal a year and a half ago. But because it's such a rewarding environment, it's real, and I wanted to stay in it. Alright, so I started TheMyndset company right after I left L'Oréal, and it's a company that does 3 things. It does professional speaking, so you go on stage and I speak, and I do consulting, help businesses to build a business, and I also do coaching and training. And I do this on 2 things. One is on how to develop a brand and their business, and 2, how to develop on the internet. TheMyndset has a Y in it, right, instead of an I, and that's because I want to put the Y back into business. Okay? Alright, so this is the second time I've come to Krakow, and the first time I came was in a very different experience. It was 20 years ago, and I came with my stepbrother, and we came as students, stayed here for 2 days, and this is the memory that I have. We went to Vilishka, and I was clearly not a married individual at that time, but I said, this is where I would like to get married. That was the impression I had when I came to Krakow at that time. It was very, very powerful. I've come here 20 years later. I come in different circumstances. What I can see is that there's still a lot of energy in Krakow. There's still all the culture that's there. Perhaps it's gotten a little bit more modern. The place has become a little better aménagé, better. The cobbled is nicer, better arranged, and but it's still got that same energy, which I love. Alright, so my advice specifically regarding hairdressing is that I think we're in a moment where there are hairdressers. The hairdressing business is not easy in many countries around the world, and there are a lot of hairdressers that are suffering. At the same time, a lot that are doing well. And I think what's happening is that the consumer is being more discerning about what they think is good service and what they think is bad service. Good service means a number of things, but amongst other things, it means having a great team. If you have that feeling of a great team, then that is going to come through. Of course, you have to have a great team and great service. And what hairdressers have to understand, in my opinion, is that their competition is not necessarily the hairdresser around the corner. The competition may be for the limited budget, because we're in hard times. And in the limited budget, the choice is, well, maybe I'm going to buy a new iPhone as opposed to getting a new haircut. And so, in order for that to win, the hairdresser, well, they have to be at a standard where the experience is much better. I think that the hairdresser is a beautiful environment because it's a community. The internet's all about community. And I think there's an opportunity for the hairdressers to win by creating communities that are online as well, marrying their online, offline presence. And thank you, Christoph, for interpreting everything I'm about to deliver. So, we're going to spend a bit of time talking about the internet. But it's not because we're talking about the internet that we can't have a little bit of fun, a little bit of emotion. Are you ready for me? Good. I'd like to hear it. All right, so this presentation, I called it Hairnet to Internet. Nazwa tej prezentacji to od siatki do włosów do sieci internetowej. How we can use the internet to develop the business for hairdressers. Jak możemy użyć internetu, żeby rozwinąć biznes salonów fryzjerskich? So it's a world we know, the world of the hairnet. To jest ten świat, który znamy, świat siatek na włosy. And move it to the world of color in the form of this big network. I przechodzimy teraz do kolorowego świata internetu. And what I want to help you is to have a vision of the beautiful, modern, successful salon. Chcę wam pokazać teraz obraz nowoczesnego, pełnego sukcesu salonu fryzjerskiego. To build it into one that's just humming and buzzing with people. Żeby zbudować taki, który jest pełen i kipi od ludzi. There are 3 things I want to talk to you about. Chcę wam pokazać 3 rzeczy. The first is the world of the internet. What's going on? Pierwszą rzeczą to to, co dzieje się w świecie internetu. And the second thing I want to do a little point, a state of the business in Poland. Drugą rzeczą to jest to, co dzieje się teraz w Polsce. And the final part will be
a look at what is in it for the hairdresser. A trzecią częścią to jest to, w jakim sposób skorzystają z tego fryzjerzy. So first, a little film. No, Video, początek please. mały film. Sound. Dans un camion livraison. Najpierw się stawili do ciężarówki i tutaj właśnie się tak dostałem. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? To niesamowite. Słyszałaś to, kochanie? Tak, niesamowite. Należy docenić opowiadanie dobrej historii. And sometimes when we're talking about hairdressing and the internet, sometimes, what am I doing here? Czasami jak wspominamy o fryzjerstwie i internecie, zadajemy sobie pytanie, co ja tutaj robię? Do you agree with me? Zgadza się ze mną? All right, so now first a little tour of the horizon of the world of the internet. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to małe spojrzenie na horyzont, jaki przed nami się rozpościera. Now, oftentimes I'm speaking to hairdressers and they say the internet is not for me. Często, gdy rozmawiam z fryzjerami i stylistami, oni mówią, oj nie, internet to nie dla mnie. But I want to wake you up. Ale was obudzę. I want to tell you that the internet has an impact on even on your business. Chcę wam pokazać, że nawet na tą część branży internet ma wpływ. Here's a story Mam taką małą historię. of a little company that sell bicycle locks. Małej firmy, która sprzedaje Very expensive bicycle locks. zamki do rowerów, bardzo drogie zamki. There's a small company in America, Taka mała firma w Stanach. and the bicycle locks cost $80. Taki zamek kosztuje $80. And then they ran into a man called Chris Brennan. I wpadli na człowieka, który się nazywa Chris Brennan. And this man took one bicycle lock for $80, I ten człowiek wziął taki zamek za $80 and he took a Bic pen for 18 cents, i wziął też duży długopis za 80 centów and he put this little video online i załączył takie wideo. with a sound. The cost of the video? Koszt tego wideo? As much as the Bic pen. Tyle, ile kosztował długopis. So he put this and he said, oh, this is funny. I'll share it with a few friends. Śmieszne. Podzielę się tym z kilkoma. And then a few friends shared it with a few friends. Oni podzielili się z innymi. And then 3 days later, it was the first on YouTube. I 3 dni później to był najbardziej oglądany film, najczęściej oglądany film w YouTube. And then 7 days later, the New York Times put it in the paper. A 7 dni później gazeta New York Times Nearly 2 million umieściła people. na pierwszej stronie. Nearly 2 million people saw it on the New York Times. Prawie 2 miliony osób zobaczyły go w New York Times. In the space of 10 days, 8 million times it was seen. W przeciągu 10 dni zostało obejrzane 8 milionów razy. 15 seconds video, 8 million people viewing it. 15 minut filmu, 8 milionów ludzi. Small company Mała firma had to pay $10 million. musiała zapłacić 10 milionów dolarów. All right, so this is the important thing, is that the internet can have an impact even on small businesses. Tak właśnie internet wpływa na małe firmy. The internet is expanding at amazing rates. Internet rozpowszechnia się niesamowitym... 2008, 1 billion people on the internet. W 2008 roku miliard ludzi. Last year, 1.6. W zeszłym roku 1,6 miliarda. And this year, more than 2 billion are going to be online. Więcej niż 2 miliardy ludzi. And then they say, well, the internet, it's always it's a Yankee, it's an American thing. No internet to takie amerykańskie coś. That's why they brought me here. Dlatego właśnie mnie tutaj przyprowadzili. But they're wrong. Ale mylą się. Actually, 42%
of 42% are coming from Asia, użytkowników to osoby z Azji, 24% from Europe, 24% z Europy, only 14% from tylko America, 14% z Ameryki, 10% from Latin America, 10% z Południowej Ameryki and then 8% for the rest of the world. i 8% to pozostała część świata. Speaking of Asia, there are 420 million people on the internet today. Mówiąc o Azji, tylko w Chinach 420 milionów osób to... That's more than the entire population of United States and Canada. To więcej niż cała populacja Stanów Zjednoczonych i Kanady razem. And you have to remember, not everybody's online. I trzeba pamiętać, że nie wszyscy są w sieci. In the last 6 months, 40 Chinese people got online. Przez ostatnie 6 miesięcy 40 milionów Chińczyków dołączyło do sieci. That's more than the entire population of Poland. To więcej niż cała populacja Polski. The first billion people that came online, they used the computer, PC, Mac. Pierwszy milion osób, które przyłączyły się do sieci, to osoby używające komputerów. The second million, they use their cell phone. Drugi milion to osoby używające komórek. In fact, in Japan, 82% of every time they connect onto the internet is through their cell phone. W Japonii 82% połączeń internetowych wykonywanych jest przez telefon. This is the future. To jest przyszłość. In 2009, nearly 600 million people accessed the internet using a smartphone, iPhone, BlackBerry. Tylko w 2009 roku prawie 600 milionów ludzi podłączyło się do internetu przez telefony komórkowe. They expect that it will hit 1.7 billion in the year 2012. Oczekuje się, że będzie to miliard 700 milionów w 2012. So make sure you have a mobile friendly internet site. Upewnijcie się, że macie internet w komórce. All right, there are two very, very important sites, and hopefully you've heard one or two of these sites. Dwie bardzo ważne strony, możliwe, że słyszeliście, o której z nich Facebook i YouTube. You want to tell me they have not heard of it? Ktoś może nie słyszał? Okay. Facebook and YouTube. All right, and we're talking about Facebook. Founded in 2006. Facebook, założony w 2006 roku. Growth like this. Bardzo duży wzrost. They hit 500 million in June. It's already 542 million in October. 500 milionów w 2009 roku, kilka miesięcy później o 50 milionów więcej. If Facebook were a country, Gdyby Facebook był krajem, it'd be the third biggest country in the to world. byłby trzecim z kolei na świecie. This is for real. To prawda. YouTube. 2 billion videos are being viewed every single day around the world. 2 billion. Każdego dnia 2 miliardy filmów jest oglądanych. Every minute, 24 hours of video are being downloaded onto YouTube. Każdej minuty 24 godziny filmów jest podłączonych do YouTube'a. And we work in the business of most of the time in hairdressing, of taking care of women, right? Jeżeli chodzi o fryzjerów, to często dbacie o kobiety. This is why it's important to be on Facebook or on YouTube or anything. 14 out of 19 of the biggest social media sites have a majority of women on board. I dlatego właśnie ważne jest, żeby podłączyć się do internetu, ponieważ 14 na 19 społeczności internetowych to kobiety. Internet is for real and it moves fast. I want to demonstrate how fast. Internet istnieje naprawdę i porusza się z prędkością światła. We like to talk about in marketing about how quick we reached 50 million people. W marketingu często posługujemy się taką metodą, jak długo nam zajęło dotarcie do 50 milionów ludzi. You remember the radio? Pamiętacie radio? How long did it take for a radio to hit 50 million people? I jak myślicie, jak długo zajęło temu medium dotarcie do 50 milionów ludzi? How long do you think? Ile myślicie? Good job. 30. 38 years. 38 lat. All right, let's look at the television. How long did it take for the television? Spójrzmy na telewizję. 14 years. 14 lat. Let's look at the internet. Internet. 4 years. 4 lata. Let's look at the iPod, just the one from Apple. Tylko iPody firmy Apple. 3 years. 3 lata. And Facebook? A Facebook? 2 years. 2. It's for real and it's fast. Naprawdę i jest szybkie. Today in North America, 3 out of 4 people on the internet are using social media. Dzisiaj w Stanach 3 na 4 osoby używają społeczności internetowych. And on Facebook, there are 542 million people, Tylko na Facebooku 540 and milionów użytkowników. half of them go on to Facebook every single day. I połowa z nich loguje się na Facebooku codziennie. When we're going to go and look at Facebook, sometimes we
Ooh. Choć czasami wchodzimy na Facebooka i mówimy, We don't want to go there. So then sometimes you might end and you finish and you meet the end of the road. I czasami dochodzimy do końca drogi. This is the page of the end of internet. To jest strona, na której kończy się internet. This is the last ostatnia internet page. strona internetu. But don't believe them. Oczywiście nie wierzcie Państwo. It is just the beginning. To dopiero początek. This is a tsunami. To jest jak tsunami. The question is, are you ready for it? Pytanie, czy jesteście gotowi? All right, let's talk about you because we are in Poland. Beautiful Poland. Rozmawiamy o Was, bo jesteście z Polski, jesteśmy w Polsce, pięknej Polsce. And I believe you are ready. I myślę, że jesteście gotowi. 22.5 million Polish people on the internet today. 22,5 miliona Polaków jest w internecie. That means that 58.4% of all of Polish are on the internet. Czyli około 58,4% jest. So is that good? Is that bad? Dobrze, czy źle? Let me tell you, it's perfect. Jest idealne. In fact, this is the list of all the continents in the world, To lista wszystkich kontynentów na świecie. and Poland is exactly on the average of Europe, 58.4. Polska jest dokładnie pośrodku Europy, dokładnie na przeciętnej. That's the good news. To ta dobra lista. Facebook, Facebook? got to work some more. No, troszeczkę trzeba popracować. 10.1% on Facebook. 10,5%. European average is 20%. Europejska średnia to 20%. But I can see it is coming, Ale wydaje mi się, że do tego dojdziemy. and it's coming fast. I dość szybko. I said to you before that social media is more feminine. Wcześniej powiedziałem, że media internetowe częściej są kierowane do kobiet. So the 3.8 million Polish people on Facebook, you can see in the top right, the red, that's the women. There are more women than men. I w prawym górnym rogu widzimy, że jest tak naprawdę więcej kobiet niż mężczyzn w internecie. 3 miliony, ponad 3 miliony kobiet. And this is important for you. I to jest dla Was ważne. All right, let's get into the world of hairdressing. Przechodzimy do świata fryzjerstwa. Internet, is it really worth it? Czy warto tak naprawdę? Is it really worth it for me as a hairdresser to be online? Czy warto dla mnie jako fryzjera stylisty być w internecie? Who's asking this question? Kto to zadaje pytanie? Nobody. Nie zadaje tego pytania? Good to hear. Well, there's a law. You know the law? Jest takie prawo. The law says Prawo, które mówi, that the hairdresser is never going to be że fryzjer a techno geek. nie będzie technoświrem. Who knows this law? Kto to zna? Kto zna to prawo? On top of that, I have no time for it. Nie mam na to czasu. I don't have any interest for it. Nie interesuje mnie to. And I got no money either. Nie mam pieniędzy. Anyway, I don't even know how to do it. No, przecież nie wiem, jak to zrobić. These are the laws of hairdressing. To są prawa fryzjerstwa. And it's normal. To jest normalne. You have the same thing for all the artists and the artisans and the craftspeople. Tak naprawdę działa to podobnie we wszystkich sztukach. Let's take a look. You know, we have people like making work with the ebonist, the florist, the garage person, Mamy artystów, mamy restaurantów, mamy piekarzy. working at the mamy restaurant, kwiaciarzy, working at the boulanger, the baker. Mamy piekarzy. Wrong. Źle. Let's take a little look at a Spójrzmy small boulangerie. na małą piekarnię. Who likes bread? Kto lubi chleb? Yeah? Good bread? Wodę pieczymy? Let me tell you a little example. To mam mały przykład. There are many ways to use the internet to develop your business. Na wiele sposobów można użyć internetu, żeby rozwinąć wasz This interes. evening I only have one way I'd like to share with you. Na przykład pierwszy sekret. And it is the first, it's the socialization. Socjalizacja. Because in the hairdressing world, W świecie fryzjerstwa. we live in a very social environment. Żyjemy w bardzo We społecznym, live in a community. w społeczności. So let me tell you about this little hairdresser, a little baker Teraz wam powiem o tym piekarzu. called L'Ami Breton. Lamilota. And they came from the west of France. Chodzili z południa Francji. And they went to Montreal, Pojechali do Montrealu. which is where I used to live. To, gdzie mieszkałem kiedyś. And they made a little baker, I stworzyli tam małą piekarnię. 1,500 clients, 1500 klientów. similar to the size of a hairdressing salon. No, mniej więcej porównywalne do salonu And fryzjerskiego. they made a website, I stworzyli not stronę. very expensive. Nie jest drogą. This is it. To jest ona. And underneath, they added little functions with Facebook. I dodali do niej małe linki do Facebooka. No big deal, right? Nic wielkiego. So they made a website. Now they made a Facebook page. I
teraz stworzyli sobie na Facebooku profil. And this is for real. To jest prawdziwy profil. I'm only truth. To tylko prawda. 542 people, fans of them. 534 z tych osób, które się podłączyły. That means 1 out of every 3 clients is on their Facebook page. Czyli 1/3 wszystkich ich klientów How to cool is pani tej strony. So every time they write on Facebook, Czyli za każdym razem, gdy coś piszą na Facebooku, 1 out of every 3 of their clients immediately gets the information. 1/3 klientów natychmiast. Because you remember, every other day they go on the Facebook. Pamiętajcie, że co drugiego dnia, co każdego dnia nawet wchodzą na Facebook. So she understood, Ona zrozumiała and she made lots of different communications on Facebook. i stworzyła różne funkcje w Facebooku. By the way, I'm back from holidays. I informed them. Wracam z wakacji, informuję ich. I've got a new product that just came in. Mam nowy produkt, który właśnie się pojawił. Oh, and if I have loyal clients, if you're on Facebook, I'll give you 10% off if you come in today. I lojalni klienci, którzy zapiszą się w stronie internetowej Facebook, dostaną 10% zniżki. And if I want to organize an event and have some people come into the salon, or this case, of course, is the baker, I want to come in and you can come in and we have a little bit of wine and cheese together. Jeżeli chcę stworzyć jakieś małe wydarzenie, żeby ludzie przyszli i napili się ze mną wina, Build my community. buduję w ten sposób moją I społeczność. can do this on Facebook too. Mogę zrobić to też na Facebooku. And this costs nothing. I to nie kosztuje nic. So I can get feedback. How would you like to be able to say, listen, I'm not sure if I should do this, and you can directly ask your clients, would you think this is a good idea? I dostaję też odzew od klientów. I to jest pytanie, jak mogę to zrobić, żeby uzyskać od nich odzew? Should I bring in this product line? Czy mam zrobić, mam wprowadzić tą linię produkcyjną? I want to change my brand name. Czy może zmienić nazwę firmy? So the question comes back, Pytanie, wracamy do pytania. is it really worth for a hairdresser to be on the internet? Naprawdę warto dla fryzjera podłączyć się do internetu. Well, let me tell you, your clients believe it is. Uwierzcie, że klienci na pewno myślą, że tak. Sites are now popping up everywhere, like mushrooms. Strony internetowe powstają jak grzyby po deszczu, wszędzie. Where to find my salon? Gdzie znajdę mój salon? So the question is, can they find you? Czy pytanie polega na tym, gdzie znajdą was? Have you checked that your salon is easy to find on the internet? Sprawdziliście, że wasz salon łatwo znaleźć w internecie? I'd like you to promise me, if you haven't, that you do that tomorrow morning or this evening. Chcę, żebyście obiecali mi, że sprawdzicie to dzisiaj wieczorem albo najpóźniej jutro. Google your salon name. Wpiszcie do Google'a nazwę swojego salonu. And if you're not in the top 3, Jeżeli nie jesteś w pierwszych 3 połączeniach, you won't be found. nie znajdą was. Make a Facebook page. Stwórzcie profil na Facebooku. Or, here's the future. Online reservation. Rezerwacje przez internet. All the big salons in America are now already offering online reservation. Wszystkie wielkie salony w Stanach Zjednoczonych oferują internetowe rezerwacje. Your customers want that. Wasi klienci tego chcą. So you have an opportunity. Not everybody is doing it. Więc macie możliwość, nie wszyscy to robią. You guys can take a leap ahead Możecie zrobić wielki skok do przodu and be the first to answer what your customer is looking for. i być pierwszymi, którzy odpowiadają na potrzeby klientów. So I have one last question for you. Więc mam jeszcze ostatnie pytanie. Is it really worth it for the hairdresser to be online? Czy naprawdę warto dla fryzjerów i stylistów być w internecie? I hope you will agree with me that the answer is tak. Mam nadzieję, że się zgodzicie, ale oczywiście odpowiedź brzmi tak. Thank you. Dziękuję. Laetitia spoke to you just before about le monde de Laetitia. Laetitia wcześniej mówiła. And I believe she spoke to you about us as a community, Mówiła do nas jako do społeczności, as a family. jako do rodziny. And you can do that on the internet, Możecie robić to przez internet. and you can do that together for real. Możecie to robić razem, naprawdę. Go alone, and Idźcie sami you may go faster, i możecie pójść szybciej, but go together, ale idźcie razem and you will go further. i dojdziecie dalej. This is what's important. To jest najważniejsze. I'm available on the internet. You can find me everywhere. Jestem w internecie, ale wszędzie. Please join me. Dołączcie do nas. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you, Christopher.